Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Historyczna Bessa i historia interwencji. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zapraszam dzisiaj we wtorek o godzinie 19 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Widzimy się także o 19. Zaczynamy. Ale na wstępie informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5 i z platformy Bloomberga. Historyczna Bessa i historia interwencji. Zacznijmy od tego, co kryje się pod pojęciem historyczna Bessa. Gdy widzimy, jak zachowuje się Fed, czyli jak dynamicznie podnosi stopy procentowe, widzimy jak na dłoni, że z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał podnoszone są oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i tak też było po tym ostatnim posiedzeniu Fedu w poprzednim tygodniu. Bardzo znacząco podwyższyły się oczekiwania co do tego, gdzie zostanie utworzony szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. I widzimy tutaj na tym wykresie tych kropek Fedowych, że 2023 rok ma być dla Stanów Zjednoczonych rokiem z wysokimi, jak na ostatnie lata, stopami procentowymi. I oczywiście to powoduje, że jesteśmy świadkami historycznej Bessy, ponieważ w sposób dynamiczny stopy procentowe poszły w górę, więc także dynamicznie spadają ceny obligacji na całym świecie, bo ten następny wykres pokazuje właśnie i odpowiada na pytanie, jak wygląda historyczna Bessa na globalnych obligacjach. Ta historyczna Bessa, która jest teraz na naszych oczach obserwowana, którą widać teraz na każdego dnia, sięga już obsunięcia kapitału 25%, więc to naprawdę jest bardzo duża i jest to bardzo duże cofnięcie. I gdyby tak stosować analogię z tym, co się dzieje czasami na rynkach finansowych, to w sytuacji, kiedy Bessa sięga 25% cofnięcia, myślę, że można śmiało myśleć, że jeszcze kilka procent ta Bessa będzie dodana. Czyli możemy oczekiwać kontynuacji spadków cen obligacji, czyli wzrostów rentowności. I kiedy zobaczymy, jak tutaj rynek amerykański już bezpośrednio obligacji się zachowuje, to widzimy gigantyczny spadek cen obligacji. Widzimy, jak T-notes zachowują się i spadają w sposób przypominający wodospad. I oczywiście, znając to, jak zachowują się obligacje poprzez wzrost obligacji, widzimy, że rentowności bardzo silnie rosną i rentowności amerykańskich obligacji zbliżają się nawet do poziomu 4%, chociaż dzisiejsza sesja od samego początku w Europie przynosi presję na to, żeby zluzować troszeczkę te oczekiwania. Rentowności zaczynają lekko spadać, ale cały czas jesteśmy nad poziomem 3,80% i zobaczymy, czy te rentowności się utrzymają, czy czasem nie mamy do czynienia z jakimś zwrotem, który będzie powiązany z ruchem wzrostowego odbicia na indeksach giełdowych, o czym będzie później w dalszej części tego materiału. I zobaczmy także, że te rentowności, które zbliżają się do 4%, sięgają oporów z 2010 roku, a poniżej na tym wykresie widać, jak bardzo wysyka płynność na amerykańskich obligacjach. To jest interesujące, że te wzrosty występują na coraz mniejszej płynności. Czy to ma znaczenie? Myślę, że ma. Wtedy, jeżeli płynność jest niska, każde ruchy mogą być zwielokrotnione, więc możemy oczekiwać kontynuacji bardzo podwyższonej zmienności. Dla części inwestorów może być to nawet raj dla inwestorów krótkoterminowych z powodu tego, że ta zmienność przy bardzo niskich kosztach transakcyjnych sprawi, że i obligacje będą dla przeciętnego inwestora, nawet detalicznego, atrakcyjne. Natomiast obserwujmy cały czas, jak rynek pieniężny oczekuje, gdzie te stopy procentowe mogą w końcu zawędrować. I dzięki rynkowi pieniężnemu jesteśmy w stanie to bardzo ściśle co do punkta wycenić i ocenić i obserwować, jak to się zmienia. I na chwilę obecną, na początku sesji amerykańskiej, widzimy, że rynek amerykański sygnalizuje szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w maju 2023 roku i poziom 4,574%. Jest to troszeczkę mniej niż kilka godzin temu.
Czyli widzimy, że te zmiany, ta korekta na cenach amerykańskich obligacji w ujęciu intradayowych od początku sesji europejskiej jest widoczna także na rynku pieniężnym i prawdopodobnie rynek pieniężny właśnie generuje ten ruch na samych obligacjach. I dla porównania ten sam rynek pieniężny dla strefy euro i dla Wielkiej Brytanii i tu także widzimy cofnięcia dla Wielkiej Brytanii, nawet to cofnięcie jest mocniejsze. Obserwujemy także w takiej sytuacji mocny spadek cen niemieckich obligacji i wzrost rentowności. I w tym wypadku, jeżeli rentowności niemieckich obligacji podczas sesji amerykańskiej wrócą pod poziom 2%, można to będzie uznać za początek jakiejś większej korekty. Ale jeżeli tak się oczywiście nie stanie, rynek prawdopodobnie uzna, że te dzisiejsze zachowanie jest tylko chwilową korektą w bezsie i wrócimy prędzej czy później do tendencji wzrostu rentowności, czyli spadku cen. I zobaczymy, czy rzeczywiście w dalszym ciągu to, co się dzieje na światowych obligacjach, będzie pociągało za sobą także zmiany na rynku ryzyka, zwłaszcza na indeksach giełdowych, ponieważ to, co się dzieje na indeksach giełdowych, moim zdaniem wynika z zachowania obligacji. I na następnym wykresie chciałbym także pokazać, jak bardzo na przestrzeni ostatnich tygodni rośnie ryzyko krajów azjatyckich. Czy rynek coś wie na temat tego, co tam się dzieje, czego szeroki rynek nie wie, zobaczymy. Natomiast widać na podstawie CDS-ów na obligacje krajów azjatyckich, że tutaj rynek zaczyna się czegoś obawiać. To jest taka ciekawostka. I druga ciekawostka to jest to, jak spadają oczekiwania inflacyjne na podstawie zachowań niektórych produktów petrochemicznych. W tym wypadku widzimy bardzo dynamiczne spadki, czyli prawdopodobnie wkrótce także oczekiwania inflacyjne mocno spadną. To byłby bardzo dobry sygnał i wiadomość dla obligacji na czwarty kwartał, no ale oczywiście do tego, żeby przełożyły się te zachowania na ceny w sklepach w Europie jeszcze dość daleko, ale taka dynamika oczywiście jest jak najbardziej ciekawa i może także w dłuższej perspektywie wpłynąć na zachowanie obligacji i oczekiwań inflacyjnych jako całość. No i teraz oczywiście, jeżeli mamy ten rynek zidentyfikowany, mamy określoną historyczną bessę, warto także prześledzić historię interwencji, ponieważ w ostatnich dniach przeżyliśmy taką interwencję. Bank Japonii poprzez działania na rynku obligacji japońskich spróbował doprowadzić do umocnienia jena japońskiego. Jak widzimy na przestrzeni następnych godzin nie udało się zbić kursu dolar-jena poniżej poziomu 140. Cały czas ten poziom jest w grze. Dla średnioterminowych, a nawet długoterminowych graczy ten poziom ma bardzo duże znaczenie, czyli wygląda na to, że ta interwencja się nie powiodła. A jak wiemy z korelacji międzyrynkowych, wzrosty rentowności światowych obligacji wpływają na to, żeby jen dalej się osłabiał, więc jestem bardzo ciekawy, czy wkrótce dojdzie do następnych interwencji Banku Japonii. I na następnym wykresie chciałbym właśnie pokazać historię interwencji Banku Japonii na przestrzeni wielu ostatnich lat. Widzimy, że to, co się teraz działo, to była największa interwencja, nawet większa niż w 1998 roku. 3 dni temu, w poprzednim tygodniu, Bank Japonii wydał 25 miliardów dolarów do tego, żeby umocnić jena japońskiego. Skala przewyższała to, co się działo właśnie ponad 20 lat temu. I oczywiście na tym wykresie widzimy, jak Bank Japonii interweniował na przestrzeni ostatnich 30 lat. Kiedy działał na to, żeby jena japońskiego umocnić, a kiedy działał na rzecz osłabienia swojej krajowej waluty. I tutaj widzimy wolumeny tych transakcji, interwencji i historia interwencji jest ujęta właśnie na tym wykresie. Kiedy jesteśmy na rynku walutowym, obserwujmy zmienność, ponieważ dla najważniejszych par walutowych następny wykres pokazuje, że czwarty kwartał zanosi się na kwartał o ogromnej zmienności. Daytraderzy powinni być zachwyceni, krótkoterminowi spekulanci, którzy obserwują rynek pod kątem wskaźnika pokazującego zmienność do kosztów transakcyjnych, powinni być w niebo wzięci. Wygląda na to, że naprawdę następne miesiące, końcówka roku będzie fantastyczna dla tych krótkoterminowych spekulantów. I jak patrzymy na zachowanie rynku, to widzimy oczywiście dalsze umocnienie amerykańskiej waluty, chociaż dzisiaj rynek jest bardzo spokojny. Jednak gdyby tak to wszystko podsumować, cały czas
amerykański dolar jest pod presją. Pamiętamy, że w tym tygodniu kończymy miesiąc i kwartał, to ma duże znaczenie. Wygląda na to, że dolar indeks, euro-dolar i różne inne instrumenty zakończą ten kwartał na minimach. Jest na to bardzo duża szansa. I jeszcze należy pamiętać, że w tym tygodniu w końcówce mamy dane o inflacji i obligacje. Oczywiście amerykański dolar i wszystkie inne aktywa będą skupione na tych danych, które poznamy w ostatnich godzinach tego kwartału i miesiąca. Na rynku walutowym oczywiście teraz patrzymy z wielką uwagą poza jenem i amerykańskim dolarem, także na funta brytyjskiego. Tutaj wczorajsze zachowanie ceny na razie nie jest kontynuowane funta brytyjskiego, stabilizacja trwa. Kabel utrzymuje się poniżej poziomu 1,10 i prawdopodobnie kształt świecy kwartalnej będzie sprzyjał temu, żeby dalej wieścić osłabienie funta brytyjskiego. Widzimy, jaka jest wielka zmienność na funcie brytyjskim i prawdopodobnie zwiastuje to także fantastyczny kwartał dla day traderów na parach związanych z funtem brytyjskim, a ostatnie godziny, ostatnie dni, jak raportuje Izba Rozliczeniowa Wielkiej Brytanii, przynosi nam znacząco podwyższony wolumen transakcji na funcie brytyjskim i ten wykres bardzo dobitnie pokazuje, jaka jest skala w porównaniu z tym, co się działo w poprzednich dniach września. I na koniec ciekawostka, Morgan Stanley wystosował raport, w którym pokazał, że teraz osłabienie funta brytyjskiego zaczyna faworyzować spółki z Wielkiej Brytanii i być może wkrótce ta tendencja będzie się jeszcze bardziej pogłębiała na rzecz oczywiście spółek z Wielkiej Brytanii, zwłaszcza tych, które mają odkrycie międzynarodowe. Jeżeli jesteśmy już przy rynku ryzyka, patrzmy na zachowanie Bitcoina. Bitcoin nie zaczyna zadziwiać, cały czas utrzymuje się nad poziomem 20 000 dolarów, tak jakby wieścił, że dzisiaj uda się odbicie na indeksie S&P, że indeks S&P nie pokona tych czerwcowych minimów, które widać na wykresie w tle, oraz że nie dojdzie do przebicia w najbliższym czasie tej potężnej, bardzo ważnej, opisanej dzisiaj przeze mnie w porannym wpisie 200-sesyjnej średniej na wykresie tygodniowym, to jest poziom 3580, czyli ta strefa, która jest wyznaczona przez ten poziom oraz poziom czerwcowych minimów, wygląda na to, że jest potężnym wsparciem, będzie działać, natomiast moim zdaniem fakt, że zbliżamy się do końca miesiąca, kwartału, że mamy dane o inflacji, będą powodować, że raczej wystąpi w końcówce tygodnia presja podażowa niż popytowa i spodziewam się zakończenia całego tygodnia, miesiąca i kwartału na minimach. I pewnego rodzaju nadzieję widać także na niemieckich spółkach, ale w tym wypadku utrzymujemy się cały czas poniżej tych czerwcowych i marcowych minimów, więc tendencje spadkowe raczej są zdecydowanie bardziej prawdopodobne na europejskich spółkach niż na tych spółkach w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście bądźmy gotowi na każdy scenariusz. Jeżeli dzisiaj indeks giełdowy wystrzeli w górę na Wall Street, to prawdopodobnie także DAX wróci nad swoje te poziomy odniesienia z czerwca i z marca. Bądźmy na to gotowi, ale oczywiście jest to scenariusz zdecydowanie mniej prawdopodobny. Jako że jesteśmy kilkadziesiąt godzin po wyborach we Włoszech, patrzymy, jak zachowują się włoskie obligacje, ale na samym początku prognozy PKB dla Włoch widzimy, że trzeci kwartał ma przynieść wzrost gospodarczy na poziomie 0, czwarty kwartał ma być na minusie, pierwszy kwartał przyszłego roku także ma być na minusie. No i Włochy będą teraz bardzo uważnie monitorowane przez rynki finansowe, a będą one szczególnie obserwowane, monitorowane przez spread między włoskimi dziesiątkami a niemieckimi dziesiątkami, który w momencie tworzenia tego wpisu wynosi 245 i mamy pokonanie tego ostatniego maksimum, czyli spread się rozszerza i to jest negatywna wiadomość dla Włoch. Jak zobaczymy historyczny wykres, to w sytuacji, kiedy groził nam rozpad strefy euro 10 lat temu, ten spread wynosił 545, a w 2020 roku spread wynosił maksymalnie 320, więc jesteśmy troszeczkę jeszcze oddaleni od tych maksimów z 2020 roku, ale prawdopodobnie wkrótce się do nich zbliżymy i wkrótce będziemy także oczekiwać, co się stanie, co zrobi ECB z tym fantem, że ten spread się rozszerza, a to znowu będzie groziło rozpadem strefy euro przez rynki finansowe, więc zapowiada się także bardzo interesująca końcówka roku na włoskich papierach i prawdopodobnie 2023 rok także będziemy patrzeć, co zrobi ECB. I teraz rynek surowcowy jako kolejny rynek związany z ryzykiem.
Widzimy, że coraz mniej należy obawiać się pewnego rodzaju kryzysu na rynku gazu w Europie, ponieważ zapasy bardzo silnie rosną i wygląda na to, że Europie uda się odciąć ostatecznie od dostaw tego węglowodoru z Rosji. Ten wykres powinien straszyć Rosjan, a być bardzo dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy mieszkają w strefie euro, w ogóle w Europie, bo te wiadomości dotyczą także na przykład Polski. Na rynku surowcowym obserwujmy oczywiście zachowanie ceny złota, która jest ściśle powiązana z obligacjami, z amerykańskim dolarem. Tutaj oko laika dostrzeże złowrogą formację podwójny szczyt o dwuletniej charakterystyce i jeżeli dowieziemy przebicie tego poziomu, tej linii na poziomie 1680 na wykres miesięczny i kwartalny, to naprawdę będzie to sygnalizowało, że możliwa jest dynamiczna fala spadkowa cen złota nawet o 300-400 dolarów niżej i to w bardzo krótkim terminie, czyli w terminie do końca tego roku i bądźmy na to gotowi. Kiedy zobaczymy, połączymy zachowanie i wykres złota z zachowaniem ceny miedzi, widać jak na dłoni, że wykresy poruszają się mniej więcej tak samo, więc jeżeli złoto zacznie mocno spadać, to prawdopodobnie także miedź zacznie mocno spadać. Surowce nie lubią, kiedy amerykański dolar się umacnia i nie lubią recesji w światowej gospodarce, bo to wtedy oznacza spadek globalnego popytu. Spadek globalnego popytu oznacza w takiej sytuacji spadek presji na surowce i cena mocno spada. Widzimy to także na zachowaniu ropy naftowej, która prawdopodobnie dowiezie zamknięcie świecy miesięcznej i kwartalnej w okolicach 75 dolarów, gdzie przebiega potężna, bardzo ważna średnia 200-sesyjna. Jako że dopiero w listopadzie mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, a prawdopodobnie Amerykanie bardzo będą chcieli doprowadzić do tego, żeby w momencie wyborów ta cena ropy naftowej była na jak najniższych poziomach, więc moim zdaniem jest ogromna szansa na to, że dodatkowo spadną także, że w kolejnych dniach i tygodniach i w październiku także ropa naftowa będzie spadać. Moim zdaniem jest bardzo duża szansa, że przebijemy poziom 75 dolarów, który jest kluczowy i wynika z analizy technicznej i długoterminowej. I na sam koniec krajowe aktywa. Zaczynamy, jako że zaczęliśmy od historycznej bessy na światowych obligacjach, zaczynamy także od obligacji polskich, które dzisiaj odznaczają się także wystąpieniem fali kupna. Rentowności utrzymują się cały czas nad poziomem 6,60%, natomiast widać wyraźną presję na to, żeby je kupować. ETF na polską krzywą dochodowości zaczyna także odbijać. Wygląda na to, że wsparcie 177 punktów widoczne na wykresie się obroni. Natomiast żeby znowu klimat inwestycyjny był korzystny dla polskich obligacji na całej krzywej dochodowości, to ten ETF powinien wrócić nad tą średnią kroczącą, czyli nad poziom 179,30 punktów. I wtedy w takiej sytuacji myślę, że znowu optymizm zawieje na polskim rynku obligacji, będzie sygnalizował, że inwestorzy długoterminowi zagraniczni zaczęli kupować polskie papiery, licząc na to, że szczyt inflacji w Polsce stał się faktem i że nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych. A jak jesteśmy już na podwyżkach stóp procentowych, to zobaczmy, że pomimo tego, że stopy procentowe na Węgrzech dawno już przekroczyły poziom 10%, to nie powoduje tu umocnienia aprecjacji węgierskiej waluty. A na następnym wykresie, który został wykonany zaraz po decyzji węgierskiego banku centralnego w sprawie stóp procentowych po godzinie 14 we wtorek, widzimy, że stopy procentowe, które wzrosły do poziomu 13%, nie były prognozowane przez żadną instytucję, więc stopy procentowe naprawdę idą bardzo mocno w górę na Węgrzech, ale nie powoduje to umocnienia węgierskiej waluty i to jest bardzo ciekawe, że kanał podwyżek stóp procentowych nie działa na aprecjację krajowej waluty, więc to jest sygnał także dla Rady Polityki Pieniężnej, żeby nie podnosić stóp procentowych, ponieważ tym sposobem nie daje się aprecjacji krajowej walucie, ponieważ zachowanie na przykład złotego wynika z tego, co się dzieje na euro-dolarze, a Rada Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski nie ma żadnego wpływu na to, co się będzie działo globalnie z amerykańskim dolarem, więc nie opłaca się podnosić stóp procentowych do takich poziomów. To, że Węgrzy podnieśli stopy procentowe do 13%, nie ma naprawdę żadnego wpływu na umocnienie aprecjacji węgierskiej waluty. Dlaczego węgierska waluta się teraz tak osłabia? Nie tylko węgierski bilans, rachunek bieżący jest na bardzo nieciekawych poziomach. Tutaj ten rachunek bieżący pokazuje wielki deficyt. Węgry mają bardzo niskie poziomy rezerw walutowych i są idealnym celem i oczywiście Węgry tak jakby wspierały Putina, więc nie mają dobrej prasy
więc są tak jakby idealnym celem ataku spekulacyjnego. Więc jeżeli gdzieś rzeczywiście tutaj w naszym regionie jest atak spekulacyjny, to jest on właśnie na węgierskiego forinta, a nie na krajową walutę. I ten wykres następny pokazujący zachowanie węgierskiego forinta do krajowego polskiego złotego pokazuje, że od ponad 10 lat trwa aprecjacja złotego i wyprzedaż węgierskiego forinta, co pokazuje dobrą sytuację naszego kraju, a nieciekawą węgierskiego forinta, czyli generalnie Węgier. Ten wykres myślę, że warto sobie zapamiętać. A jak już jesteśmy na rynku złotego, dzisiaj niewiele się dzieje, na euro złotym cały czas, nawet nie dotarliśmy do czerwcowych maksimów, a na dolar złotym jesteśmy oczywiście nad poziomem górnego ograniczenia o 6-letniego kanału wzrostowego i jeżeli euro-dolar pójdzie dalej w dół, to szykujmy się na atak na 5 zł na dolar złotym. A warszawska giełda papierów wartościowych ma nadzieję dzisiaj, że Wall Street spróbuje odbicia od swoich czerwcowych minimumów. Jeżeli tak się stanie, może będzie szansa na to, żeby spróbować zaatakować poziom 1500 punktów, ale jeżeli tak się nie stanie i wysokie otwarcie na Wall Street będzie sygnalizowało ochotę do sprzedaży, wystąpi tak zwane prawo shorta, czyli w trendzie spadkowym każde wyższe otwarcie jest wykorzystywane do okazyjnego sypania akcjami i jeżeli początek sesji na Wall Street przyniesie spadki, to warszawska giełda także przypomni sobie o tendencji spadkowej i wrócimy w okolice wczorajszego zamknięcia, jeżeli nie niżej. Tak to wygląda. Także historyczna Bessa, która jest obserwowana na naszych oczach, ma swoje piętno, odciska się na innych klasach aktywów i historia interwencji na jenie myślę, że też jest bardzo ciekawa. Powstanie na ten temat myślę, że wiele prac magisterskich i być może nawet doktorskich. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i zapraszam dzisiaj we wtorek o godzinie 19 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Pozdrawiam.